Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat propriety trading, wady i zalety. Mam na imię Tomek, jest dzisiaj ze mną mój serdeczny przyjaciel Wojtek, który jest doświadczonym traderem, pracował dla firm tradingowych przez kilkanaście ostatnich lat. Witam Wojtku. Witam Tomku. Jak samopoczucie? Nie może być lepiej. Zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, powiedz nam, co to jest prop trading. Prop trading, no słuchaj, w największym skrócie prop trading to jest po prostu trading za własne pieniądze. To znaczy firma, jeżeli traduje za własne pieniądze, nieważne czy to jest bank, hedge fund, prop house, to naprawdę nie ma znaczenia. Jeżeli traduje za własne pieniądze, nie za pieniądze na przykład klientów, czy za pieniądze z depozytów, no wtedy mamy do czynienia z prop tradingiem. No dobra, powiedz Także nam, jakie są zalety prop tradingu. Zalety prop tradingu, czy też pracy w prop house'ach, bo to w sumie chyba na jedno wychodzi Generalnie, tak. Generalnie o to chodzi. Słuchaj, no jeżeli chodzi o pracę w prop house'ach, no to taka pierwsza podstawowa zaleta, no to jest tak zwany backup finansowy, czyli inaczej mówiąc to jest to, że nie tradujesz za własne pieniądze. Czyli firma tego typu no, wykłada pieniądze na zabezpieczenie limitów, które Ci udostępnia do tradowania. Także to jest chyba główna zaleta, która, że tak powiem, kusi. Co się z tym wiąże, że nie pokrywasz strat, prawda, ewentualnych? Tak, no oczywiście, no, to jest zrozumiałe. To jest, wiesz, w momencie, kiedy tam, że tak powiem, masz zły dzień i jest minus na Twoim koncie, no nikt nie przychodzi do Ciebie i nie mówi, że masz, wiesz, uzupełnić depozyt. Także no, myślę, że to jest taka główna zaleta, której no, ciężko tutaj, wiesz, odmówić czegokolwiek. Super układ. Drugą sprawą, która mi przychodzi na myśl, no to jest szeroko pojęta edukacja. Szeroko pojęta edukacja i wiesz, sposób nauki, który Ci zostaje, że tak powiem, wtłoczony do głowy. Bo przychodząc do propu, nieważne czy jesteś doświadczony, mniej doświadczony, czy zupełnie zielony, wszystko zaczynasz od zera. Czyli wiesz, Czyli mają jakiś schemat edukacji, tak? Tak, każdego tradera, przyszłego tradera, nazwijmy to, traktują tak samo. Wszyscy zaczynają z tego samego levelu. No później oczywiście ten proces, wiesz, przechodzi przez ten proces szybciej lub wolniej, ale generalnie startujesz z tego samego poziomu. Czyli jak pewnego typu szkolenie, tak? Szkolenie. No tak, no to jest szkolenie, to jest po prostu szkolenie, tak. No każda firma prop tradingowa no ma własny schemat, nie? Własny schemat tradingu, własne strategie i wiesz, no i pod to Cię uczą, że tak powiem. Rozumiem. Pod to Cię przygotowują, niezależnie od, tak jak powiedziałem wcześniej, od Twojego doświadczenia, także czasami nawet, no powiedziałbym, nie warto mieć jakiegoś tam zbytnio dużego doświadczenia, bo... Złych nawyków, tak? Znaczy to nie tyle, no to się wiąże w większości przypadków ze złymi nawykami, ale to się wiąże z tym, że musisz, wiesz, dużą część jak gdyby swoich wiadomości zresetować, nie? Także wiesz, no proces resetowania no nie jest przyjemny. No i tyle, także wiesz, proces edukacyjny jest bardzo rozległy, bardzo szeroki, wiesz, jest ta edukacja podzielona jak gdyby na dwa takie, wiesz, główne bloki, teoretyczny i praktyczny, nazwijmy to. Czegoś takiego nie znajdziesz na YouTubie, prawda? Albo nie kupisz sobie w sklepie na półeczce i... Znaczy, wiesz co, no ciężko jest znaleźć, no bo wiesz, no takich rzeczy nie ma, nie? Po prostu nie ma, no musisz, wiesz, to jest... Nie da się porównać, słuchaj, wiesz, oglądania takiego filmu na przykład, gdzie sobie, wiesz, dwóch gości rozmawia na temat prop tradingu i nie wiem, porównać to do czego? Do bycia na florze i obcowania, kurczę, wiesz, na co dzień z tym wszystkim, co tam się dzieje. No to jest, wiesz, to są zupełnie dwa różne światy i tego się nie da w ogóle porównać, także no nie, no trzeba tam wejść. No, Trzeba to przeżyć. Trzeba tam wejść, żeby zobaczyć jak to faktycznie jest, także... Co byś jeszcze dodał do zalet?
Wiesz co, no taką jeszcze jedną zaletą, którą ja osobiście, wiesz, odczułem na własnej skórze jako ogromna wręcz zaleta, no to była możliwość obcowania, wiesz, z żywymi traderami, jeżeli to nie zabrzmi trochę śmiesznie, ale mam na myśli, że to, wiesz, obcujesz z ludźmi, którzy wykonują ten zawód, wykonują go czasami, wiesz, no, dziesiątki lat wręcz. Bardzo profesjonalnie, Są, tak? no, wiesz, są różni, nie? Wiesz, są mniej doświadczeni, bardziej doświadczeni i bardzo doświadczeni ludzie na florze. Także wiesz, można wiesz, podpatrzeć, w cudzysłowie oczywiście, dowiedzieć się, w większości przypadków to są bardzo mili ludzie, którzy wiesz, no tam nie wiem, podczas przerwy na kawkę gdzieś tam w kantynie, wiesz, chętnie z Tobą pogadają i wiesz, i podzielą się własnymi spostrzeżeniami, czy też własnymi doświadczeniami. Wiesz, jak masz fart, no to tak jak wiesz, na przykład w moim przypadku, w mojej pierwszej firmie, w której pracowałem, miałem okazję pracować, wiesz, z dwoma traderami, którzy wtedy, czyli to jest powiedzmy no, rok 2007-2008 byli notowani w top 30 under 30, czyli jak wiesz, a ci, którzy nie wiedzą, to jest taki coroczny ranking traderów, 30 najlepszych traderów poniżej 30 roku życia. Okay. Także tak, to się nazywa top 30, under 30. Także no i to jest, wiesz, to jest niesamowite doświadczenie, bo wiesz, po latach nagle się okazuje, że kurczę, miałeś okazję poznać, mało tego, kurczę, porozmawiać, no wiesz, z pewnego rodzaju legendą tradingu na dzień dzisiejszy. No mało tego, kurczę, masz nawet, wiesz, maila i stały kontakt, kurczę, nie? Także wiesz, to jest niesamowita, wiesz, niesamowity lewar, kurczę, jak mawiają forexowcy, tak? No i to jest taka wiesz, taka druga główna zaleta takich zabaw na propie, czy też wiesz, bycia na propie. No co bym tu jeszcze mógł dodać, wiesz, z zalet? No niewątpliwą zaletą, którą ja, że tak powiem, no dostrzegłem, wiesz, po czasie dopiero, ale dostrzegłem ją i to jest naprawdę bardzo duża zaleta. To już jest, jak przejdziemy cały proces, kurczę, nauki, przejdziemy wszelkiego rodzaju szkolenia, testy, egzaminy, cokolwiek tam, że tak powiem, firma nie będzie wymagać. I jak już się wsadzą, kurczę, wiesz, na live market i już sobie tradujesz, no to niewątpliwą zaletą jest zewnętrzny risk management. To znaczy, oczywiście ty musisz robić swój risk management, ale ktoś czuwa nad tobą, tak, ale świadomość, że prócz ciebie jest ktoś gdzieś tam w jakimś poklepie po plecach, jak będzie coś nie tak. Tak, w jakimś pokoiku, który, że tak powiem, w ogóle nie jest związany, wiesz, emocjonalnie z twoim tradingiem i z twoim tradem i on tam jest właśnie po to, żeby i to wiesz, i to nie tylko w wypadkach, kiedy ci idzie źle, ale też w wypadkach, kiedy kurczę idzie ci bardzo dobrze i wiesz, i wpadasz w jakiś euforyczny stan. Wiesz, on przychodzi, wiesz, poklepie cię, wiesz, enough. To jest bardzo ważne. Na dzisiaj wystarczy, słuchaj, albo wiesz, zrób sobie przerwę i wiesz, przyjdź za godzinę czy za dwie. No to jest niewątpliwa zaleta, wiesz, niewątpliwa zaleta, którą dopiero, wiesz, dostrzegasz po czasie, bo na przykład, wiesz, w początkowych latach mojej przygody z tradingiem, no wiadomo, zaczynałem jak pewnie większość traderów, wiesz, samotnie w domu, pokonując wszelkiego rodzaju bariery. No nie masz czegoś takiego jak zewnętrzny risk management, no nie masz. Nie masz, wiesz, risk managera, który czuwa nad tobą i próbuje cię, wiesz, uchronić od głupot. No a to jednak się sprawdza, sprawdza w praktyce, wiesz, no. No i tak mniej więcej tyle, no wiesz, nawiązując jeszcze do wcześniejszej, wiesz, tak mi się przypomniało, bo to też mogę, wiesz, uznać jako zaletę.
nawiązując do edukacji, wiesz, spiąłbym to w taką jeszcze jedną zaletę, którą niewątpliwie też odczujesz, że proces edukacyjny, który przechodzisz, mam na myśli sposób, w jaki musisz go przejść i to, w jaki jest Ci, że tak powiem, przekazywany, oraz to, że masz możliwość, wiesz, bycia z innymi traderami, niesamowicie skraca Twój czas nauki. Nie? Bardzo intensywny jest, tak? Niesamowicie. On jest intensywny, wiesz, ale no, to równie dobrze, wiesz, możesz, nie wiem, no, intensywnie pracować w domu sam, Tak, nie? tak, Nie wiem, tak. wiesz, oglądać, nie wiem, webinary, wiesz, jakieś filmy na YouTubie, czy wiesz, gdzieś tam sobie googlować i szukać, wiesz, interesujące Cię tematy, ale no i to też będzie intensywne, nie? Ale ten proces będzie trwał niewspółmiernie dłużej niż taki proces, wiesz, w profesjonalnej firmie, która wiesz, no, te wszystkie że tak powiem, procesy, powtórzę się, ma już, wiesz, dopracowane, przetestowane i one są, wiesz, one są no, z racji specyfiki prowadzonego biznesu, one są skrócone do minimum, rozumiesz? One są skrócone do minimum, ale w taki sposób, żeby jednak przekazać Ci pełnię wiedzy. Także no to myślę tak z grubsza mniej więcej. Zalet mamy dużo od tego, co słyszę. Mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o zalety. No to wiesz, no to są jeszcze są pomniejsze rzeczy typu, Tak, no pewnie, ale to... typu wiesz, wpinające się w edukację, typu wiesz, nauka dyscypliny i tak dalej, ale ogólnie zawrzyjmy to w temacie edukacji. No brzmi super, a Dobrze. jakie wady w takim razie, bo to powiedzmy teraz... Okej, dobra, słuchaj, no wady, Wady dostrzegasz dopiero po czasie, nie? Wiesz, tu jest z tym problem. Znaczy może nie tyle problem, ale wady dostrzegasz po czasie. No i w moim przypadku te wady, że tak powiem, przeważyły na tyle, że pomyślałem, żeby robić coś innego. No fakt, że zajęło mi to, wiesz, kilka ładnych lat, ale Co masz na myśli coś innego? No mam na myśli już tradowanie, no nie na propach, tylko Indywidualnie. przejście na full retail, wiesz, także, ale tak jak mówię, to może temat na inną pogawędkę. Słuchaj, no pierwsza podstawowa wada w pracy w tego typu firmach, no to jest brak podstawowego wynagrodzenia, nie? Rozumiesz? Rzucają się na live, teoretycznie wiesz, no ty już tradujesz, ale wiesz, no ty nie zarabiasz pieniędzy, dopóki ich faktycznie nie zarobisz, fizycznie, wiesz, tam nie klikniesz, nie klepniesz, kurczę, wiesz, nie zdejmiesz profitu z trade'u, no to ty nie zarobisz pieniędzy. Nie ma czegoś takiego jak podstawowa pensja, nie? Co wielu ludziom przeszkadza, nie? Zwłaszcza... No, ale masz bardzo wielki potencjał zarobić ze splitu, prawda? To znaczy potencjał jest, no widzisz, split to jest kolejna rzecz, którą bym tu uznał za pewnego rodzaju wadę. No, wiadoma sprawa, że firma, która daje Ci, wiesz, pieniądze na to, żebyś tradował, no nie robi tego za darmo. Aczkolwiek z tym splitem wiąże się troszeczkę, wiesz, takich, jak to powiedzieć, no, rzeczy, które są, wiesz, nie do końca pokazywane na samym początku, które mówię, no dostrzegasz dopiero dostrzegasz po czasie. Wiesz, sam split, sama idea splitu jest zupełnie okej dla mnie, no bo to jest zupełnie zrozumiałe, prawda? No ktoś inwestuje we mnie, no nie po to, żeby, wiesz, tracić pieniądze, tylko po to, żeby zarobić, więc prosta sprawa, że on chce jakąś tam, wiesz, część mojego Jak oni się dzielą? 50-50? Wypracowanego profitu. 60-40? Wiesz co, to wszystko zależy od firmy. Nie spotkałem się z żadną firmą, która by, że tak powiem, oferowała mniej niż 50-50, pół na pół, czyli 50-50, nie? No to okej, nie spotkałem się. Super układ. Nie spotkałem się i te 50-50 tak naprawdę to jest bardzo kiepski split. No. Zazwyczaj w tej chwili, z tego co ja się orientuję, większość firm zaczyna od 60-40, czyli 60% zarobku idzie na Twoje konto. Dla tradera, tak? Dla tradera, tak. To też super. Także od tego generalnie się zaczyna. Owszem, super, tylko że
Aha, przechodzimy- okej, haczyk, tak? I tu Musi być jakiś haczyk. I tu przechodzimy do bardzo poważnej wady z mojego punktu widzenia, a mianowicie to, że w firmach prop tradingowych płaci się tak zwane desk fee. Desk fee, czyli niż, no, tak mówiąc po polsku, opłatę za biurko, a mówiąc już tak bardziej dokładnie, chodzi o to, że firma pobiera opłatę za to, że udostępnia Ci, no wiadomo, komputer, screeny, biurko, technologię całą do tradingu, czyli wiesz, wszelkiego rodzaju licencje za software, którym się posługujesz, To w ten sposób. pobiera opłaty za, wiesz, jakiś tam chart package, nie wiem, no w naszym wypadku to był CQG głównie, pobiera opłaty za dostęp do terminala typu Reuters, Bloomberg, pobiera opłatę za Squawk Box na florze, pobiera opłatę za wszystko. Także wiesz, w moim akurat przypadku, żeby wszyscy wiedzieli jaki to jest rząd wielkości, nie? Tak. Więc w moim przypadku ostatnie desk fee dobijało do prawie 3000 funtów, nie? Także Wow. miesięcznie oczywiście. Właśnie, nie? dodajmy, że Wojtek pracował w firmach tradingowych w Wielkiej Brytanii głównie. Także to Tak, też jest, nie mam polskiego to też jest doświadczenia. istotne. Nie, Tak. nie mam zupełnie No to polskiego. wysokie kosztowało 3000 na miesiąc, to trzeba Także- najpierw zarobić, prawda? Dokładnie i żeby była jasność, te 3000 musisz pokryć ze swojej części profitu. Wiesz, A, nie musisz tego in advance płacić z znaczy, góry. nie musisz płacić tego in advance, ale te koszta płacisz ze swojej części, czyli Wow. wiesz, jeżeli zarobisz na przykład nie wiem, 10 000, a jesteś na splicie, dajmy na to 50-50, no to firma zarobiła 5, ty zarobiłeś 5, ale ty z tych 5 musisz oddać 3 za deskwi, także tak Aha. naprawdę u ciebie na koncie zostaje, kurczę, na koniec miesiąca 2. No i Czyli wysokie koszta. Głównie z tego co słyszę, jeszcze pewnie jakieś commission dochodzi, bo płacisz za jakieś to tam, znaczy- nie ma spreadów podejrzewam, ale... Znaczy wiesz co, no jeżeli na futuresach tradujesz, wiesz, bezpośrednio, masz bezpośredni dostęp do rynku, to nie ma spreadu, no ale płacisz round trips, także wiesz, tego nie odczuwasz, bo to relatywnie nie są jakieś duże koszta, to znaczy wiesz, Zależy ile pozycji otwierasz, prawda? Bo jak wiesz jedziesz co? scalping, no to odczujesz to bardzo szybko. No to jest inna sprawa, ale wiesz, to są relatywnie dla indywidualnego tradera, to nie Rozumiem. są duże koszta, nie? Ale jeżeli to przemnożysz powiedzmy przez 50, 60 czy 70 osób na florze, bo i na takich florach Tak. miałem przyjemność pracować, no to już jest zupełnie inna skala, jeżeli chodzi o zarobek dla firmy, nie? No bo to wiesz jak to działa, nie? Tak. Ciebie firma charge'uje powiedzmy, no nie wiem, dajmy na to nie wiem, za run trips na bundzie dajmy na to 60 eurocentów za in and out, no a oni na przykład płacą w clearing house'ie dajmy na to 35-40, nie? I wiesz, Czyli czyli oni oni działo mają, dostałem. czyli wiesz, mają 20 eurocentów, no to jest okej, nie? Wiesz, ten biznes No, model jest wszystko okej, bo to- okej, ale jak się bo to to- skumuluje, no to jednym słowem mamy zbyt wysokie koszta, Dokładnie, tak? dokładnie. To znaczy, wiesz, Jako jedną dużą akurat wadę. tutaj, jeżeli chodzi o commission, bym, że tak powiem, nie robił z tego jakiegoś, wiesz, dużego dramatu, bo no niestety ten commission, znaczy no niestety dla nas, wiesz, jeżeli chcesz przejść na retail, ten commission w prop house'ach jest i tak mniejszy niż zrobisz go indywidualnie, no bo wiesz, prop house robi zupełnie inny obrót, Tak. i wiesz, Inne globalnie, koszta ma, inne zupełnie, stawki. globalnie robi zupełnie inny obrót, czyli wiesz, dużo większy niż ty jesteś w stanie wygenerować, wiesz, indywidualnie, więc te stawki i tak są niższe niż ty, który chciałbyś wystartować na retailu i wiesz, i robić to sam, także tutaj bym nie robił jakiegoś, wiesz, wielkiego dramatu, ale desk fee jest, Zabójstwo, wiesz, to się zabija. znaczy desk fee, wiesz, żeby jeszcze było desk fee rozliczane przed splitem, to jeszcze by było A. okej, wiesz, a to jest zupełnie inna rozmowa, wiesz, jeżeli zarobisz 10, desk fee jest odliczane 3, zostaje 7 i wtedy robisz dzielicie. split, Tak. jest zupełnie inna rozmowa, ale te No. desk fee, no niestety musisz... Coś za coś, prawda? No, dlatego powiedziałem, no są wiesz... Jakieś inne wady jeszcze byś dodał do tego? Słuchaj, no to są, no przede wszystkim to są długie godziny pracy, nie? To są cholernie długie godziny No pracy, ale nie? my też długo pracujemy jako indywidualni traderzy, bardzo długo.
nie wiem, może ty. Ja nie. No, wiesz, zależy, no ale no też spędzasz czasu trochę, nie jest to od do, prawda? Znaczy, właśnie o to chodzi, że to nie jest od do. Aha, Wiesz, okej, możesz sobie skoczyć. Słuchaj, jakby, wiesz, no, najkrócej to ujmując, to jest wszystko ok, dopóki poza tradingiem nie masz, czy też nie chcesz mieć jakiegoś w miarę normalnego życia, nie? Wiesz, lifestyle tradera jest przedstawiany, wiesz, głównie tak jak widzimy za Tak jak plecami, żyjemy, tak. tak? A pracując w propie, zwłaszcza na początku, nie ma szans czegoś takiego zrobić, nie? Po prostu, no bo nie ma szans, nie? Nie ma szans. Słuchaj, dyscyplina pracy jest bardzo, bardzo prosta. Masz być przy biurku, kurczę, wiesz, o godzinie 7 rano, przed otwarciem, wiesz, cash marketu, zrobić sobie, wiesz, przygotować się, zrobić sobie, wiesz, pre-market, kurczę, wiesz, preparation to się nazywało. Być gotowym na otwarcie rynków. Tradujesz praktycznie, wiesz, do godziny 11 non-stop. O godzinie 11, 12 robisz sobie tam, wiesz, godzinną, 1,5 godzinną przerwę na lunch. Wracasz na zamknięcie, wiesz, europejskiej sesji, no to zamyka się europejska sesja, w międzyczasie otwiera się amerykańska. Tradujesz praktycznie do połowy amerykańskiej sesji, czyli jesteś Wow. od 7 do 7 jesteś na florze, nie? Nie ma. No ale to Cię nauczyło pewnej dyscypliny, więc powinna to być zaleta moim zdaniem, ponieważ dyscyplina, wiesz, no Znaczy, kreuje w wiesz, nas. ja mówię o wadach z mojej perspektywy, Rozumiem. z perspektywy tu i teraz, więc no to jest Bo pewnego, doświadczyłeś innego tak, lifestyle'u. to jest pewnego rodzaju wad. No słuchaj, no nie każdy jest w stanie, słuchaj, gdyby nie moja, wiesz, wyrozumiała małżonka, która, że tak powiem, wspierała mnie w pełni na tej drodze, no ja nie wiem, czy ja też bym dał radę, słuchaj, no wiesz, ja byłem w sytuacji, gdzie mieliśmy, wiesz, 2 małych dzieci, dom, rodzinę i wiesz, i wszystko, co się z tym dookoła wiąże na głowie. Stary, no i nagle wiesz, nie? Ciebie nie ma ciebie nie ma dzień. całe dnie i jeszcze musisz sobie zdać sprawę z tego, że no, na początku, stary, to nie są pieniądze, nie? To są żadne pieniądze, nie? To są żadne pieniądze. Wiesz, nie ma tutaj, no i to jest właśnie ta wada, która wiesz, wykańcza bardzo, bardzo dużo osób, no dlatego jest taki, wiesz, duży procent ludzi, którzy, wiesz, odpadają w całym tym procesie, nawet jeżeli przejdą proces edukacyjny, wiesz, zostaną tam puszczeni na live i wiesz, i sobie klepią, to jeżeli są w sytuacji, gdzie prócz tego tradingu mają jeszcze jakieś obowiązki, a nie daj Boże jakieś, wiesz, finansowe zobowiązania, no to bardzo szybko, wiesz, odpadają, wiesz, no bo może się zdarzyć tak, że to może być miesiąc, 2, 3, 4, 5, zanim ty zaczniesz jakieś w ogóle pieniądze zarabiać, nie? I teraz jeszcze musisz się liczyć z sytuacją, Ponosisz koszta duże też. pracując w takim propie, że na przykład ty będziesz, wiesz, zarabiał pieniądze, które na przykład pokryją wyłącznie twoje deskwi, nie? Ale to jest rozumiesz? część tej gry, prawda? No jest to, powiedzmy, część edukacji, ale rozumiem tą wiesz, wadę. Rozumiem. Myślę, że tu nie chodzi o to, żebyśmy się przekonywali do tego, czy to jest źle, czy dobrze. No, z mojej perspektywy to jest wada, którą, wiesz, no jeden, że tak powiem, przełknie, wiesz, weźmie na klatę, kurczę i wiesz, i sobie, nie każdy sobie może na to pozwolić, sobie z prawda? tym poradzi, no dla drugiego to będzie, wiesz, problem nie do przeskoczenia, nie? Dobra, jeszcze byś coś dodał do wad? Także Nie mamy no wiesz co, koszta, czas. no głównie to są koszta i czas tam, wiesz, poza tym cała ta, wiesz, otoczka propu jako taka, no to jest chyba no najlepsza. Ile lat trwała Twoja przygoda? Najlepsza Ile forma. lat trwała Twoja przygoda na firmach tradingowych? Wiesz co, no licząc, powiedzmy, no 7 lat. 7 tak, lat. No, to długi okres. tak można to policzyć. Mniej więcej od 2007 roku do 2007-2008. No ale niewątpliwie przełom bardzo Ci to pomogło w Twojej karierze, jak widać. O, nie. Żyjesz sobie dobrze Znaczy nie, radzisz sobie dobrze to był, w tradingu, słuchaj, prawda? to był krok milowy, wiesz, tutaj żebyśmy się dobrze zrozumieli.
to nie jest, ja nie chcę powiedzieć, że prop jest zły. Tak. Ja wręcz przeciwnie, mówię, prop jest bardzo dobry i to jest rzecz, czy też kurczę, że tak powiem, punkt, od którego każdy, kto tam ewentualnie sobie, nie wiem, marzy o tym, żeby zostać traderem i z tym zawodem się związać, to powinien zacząć. No. Powinien zacząć od próby dostania się na jakiś, wiesz, porządny floor, no i tyle, Super. tam się edukować, wiesz, także nie, no prop jest dobry, od propu powinno się Każdy z nas powinien przeżyć tą przygodę, prawda? Myślę, że tak, żeby wiesz, być też, lepszym. Słuchaj, to jest tak jak, no sam dobrze wiesz, no, z własnego Tak. doświadczenia, nie, wiesz, korporacyjne doświadczenie, rozumiesz, Całkiem inne niż jest indywidualne. zupełnie inne i teraz tak, wiązać, zupełnie co innego jest, wiesz, pracować dla dużej korporacji, dla dużych firm, nie? Tak. I pracować, żeby nabrać doświadczenia, a zupełnie co innego jest pracować dla korporacji i wiązać z tym, nie wiem, Życie. karierę swojego życia. To są dwie różne rzeczy. dwie zupełnie inne rzeczy, nie? Także, Dobra, to Także- dziękuję Ci dzisiaj także- za opowiedzenie na temat prop tradingu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszamy w komentarzach. Jak materiał się podoba, łapka w Piszcie. górę, piszcie, na pewno odpowiemy. Piszcie nie, No i myślę, tematy, które nie zostały. wkrótce następne pogawędki.